Dobra, ja to wtoczę, nie bój się, ty układaj to. A we wszystkim, w dzisiejszym odcinku dzień po zrywaniu tytoniu. Wczoraj zrywaliśmy następny, kolejny kontener, czyli drugi. I oczywiście zaczyna się kolejny dzień od przygotowania drewna do suszarni, bo to, co miałem naszykowane, już ja bym powiedział, że spalone, ale jakie było naszykowane drewienko, o takie opołki, zobaczcie sobie. Mamy trochę dużo sosny, takiej starej, zobaczcie, z robakami. Także na początek idzie z tego względu, że jest ciepło, idzie sosna, no i oczywiście tam troszkę tej owocówki, co miałem tutaj. Nie szkoda ci tych owocówek? A co ty będzie? Co ty? Do wędzenia by były. Do wędzenia to ja sobie coś jeszcze naszykuję. Palety wcześniej przygotowane i później będziemy ściągać to, co mamy po drugiej stronie. No ale nie dziś, moi drodzy, bo zawsze ten jeden dzień jest taki wolny i chciałbym go wykorzystać. Oczywiście pilnuję, cały czas podkładam delikatnie do suszarni, trzymam odpowiednią temperaturę. O, tu przejdziemy, tutaj. Zajmuję się na razie tym całą zmianą tutaj tej infrastruktury, czyli teraz tu kiedyś były drzwi, teraz są tutaj. Tutaj właśnie myślę nad kanałem. Jak żeśmy ostatnio zrywali, to taki nas deszcz wygonił, tyle co żeśmy skończyli, taka burza przeszła naprawdę. Dobrze, że nie było gradu. Ale polało, ja pierdyka. No, ale zdążyliśmy. Wiata szczelna, nie cieknie nigdzie. Wobec tyle, cośmy przyjechali, zaczęło padać, no i później pod koniec. Ale dobrze, że gradu nie było, dobrze, że takich porywistych wiatrów, także tytoń stoi, ładnie się zażółka. Także ja tutaj się zajmuję tym kanałem, bo tutaj ta woda cała z pola, ona goni tutaj. Ja to chcę tak skierować, prawie całą wodę, tutaj w tę stronę, to trzeba będzie troszkę ten teren zniwelować. No, co dziś robimy, jak to taki jeden kanał jest budowlany i nie tylko. Czy coś tu widać? Nic nie widać, prawda? Co tu było zrobione? Tu prawie cała kipa gruzu jest. Poskuwałem tutaj te podjazdy i tutaj chcę po prostu tak troszkę wyrównać, żeby można było palety na tym podłożyć, bo to są po prostu takie doły powyjeżdżane. Bo tutaj był kanał, jak widać. On troszkę tak się zszedł do kupy. Moi drodzy, cemencik jest zielony, jak to zawsze mówię, zielony. Jaki pan chce? Zielony! Bo chyba ten taki niebieski najtańszy jest, a czerwony chyba najdroższy. No. Bo tu cały czas był kanał. On tu jest po prostu za płytki, bym powiedział za płytki. Jego trzeba, jak już tutaj będziemy konkretnie robić tutaj tę szopę, tutaj ten magazyn, to jego trzeba będzie zrobić o wiele głębiej. Tak troszkę tu z przodu poszerzyłem, żeby on tu więcej tej wody łapał. To najlepiej jakby to wszystko tak skuć i po kolei to rozpierdzielić, bo ten cały gruz nigdy nie wyrzucamy. Na wsi nie wyrzucamy nigdy gruzu. Gruz pójdzie w fundament. No tego już się nie będę czepiał. To już będzie... Chodzi o ten przejazd. Tak, ten przejazd będzie Nie ziemią. chcesz zebrać z niego? Nie chce mi się tu już nic robić. Normalnie nie chce mi się robić na te 2 lata. Kurczę, chyba że to dłużej przetrwa. Już nie może być Co jeszcze. w przyszłym roku chcesz robić? Fundament chcę wylać. Na całość. Na całości. Z jednej i z drugiej strony chcę fundament. Powstawiać druty, czy porobić zbrojenia tam, gdzie mają być słupy. Czyli w 25 będzie tak dopiero. Tak, robione. tak. No nie, mówię to tak. To też jeszcze będzie w zależności od jakichś tam sytuacji politycznych, niepolitycznych. Nie wiadomo, co jeszcze będzie. No wiecie, to jest, nie można tak mówić, o, zrobię to i to. No ja tak będę się w sumie opierał na własnej pracy, bo wiecie, jak to jest. No. Ci, którzy czekają na wykonanie hali bardzo długo. Także ja tu będę się bardziej skupiał na swoich siłach. No może tam się kogoś najmie do jakiegoś tam wykonania pewnych rzeczy. Nie powiem. O, patrzcie, nie pokazałem wam, ile mam tego metalu. Przez 25 lat, ile nagromadziłem tego wszystkiego. Takich samych resztek, moi drodzy. Beczka. Wcisnąłem to w beczkę. Taki drobny. Gwoździe, nie gwoździe. Takie niepotrzebne śruby. O, mamy, ja wiem, 200 kg na pewno mamy. No może 200, nie, przesadzam. Pochwalę wam się czymś jeszcze. 2 rzeczami. 2, dobrze powiem, 2. Przeniosłem się z tamtej strony na tą. Tam tak na razie byle jako, tam te kredensy sobie poprzynosiłem. Ten już jest ładnie oczyszczony. To klucze, nie klucze, o takiego pierdoły, wiecie. Tutaj będzie stół. To jest taka na razie prowizorka. No także ja tutaj się pomalutku przyniosłem. Powarki niż powarki tutaj w międzyczasie. W zależności jak na przykład czas pozwala, pomalutku kładę sobie elektrykę, także pokupiłem sobie kable. No i trzeba po prostu sobie wyrysować, gdzie co będzie,
jakiś włącznik tutaj planuję światło tu podciągnąć na całości. Dotąd. Tu przez środek ten? No Czy tu tutaj i po tym? tu. Nie, tu i tu. Chciałbym przyciągnąć sobie taką żyłkę skrętną i tutaj 2 światła zrobić. Tu 2 światła i tu 2 światła, tu wyłączniki na tym słupie. Z jednej, z drugiej strony gniazdko podwójne, tu. Później to tak się zdemontuje, no ale przewody gdzieś się wykorzysta, no. Kiedy testujemy agregat prądotwórczy? No postaramy się coś zrobić. Postaramy się w tym roku stestować agregat prądotwórczy. Trzeba było sprawdzić, jak to by zadziałało, jak to by się wszystko zachowywało. No. Także roboty jest dużo. No. Staram się więcej troszkę robić, bo jeden z widzów jakoś tak bacznie zauważył, że w tym roku bardzo mało zrobiłem. Tak się później zastanowiłem, może i tak. W tamtym roku zrobiłem ten cały dach. Tutaj tę szopę, a w tym roku, kurde, tak się zastanawiam, nic nie zrobiłem. Jak to drzwi przecież teraz. Tylko drzwi? No drzwi, ten magazyn tutaj się No trochę faktycznie, ruszył. także przypominajcie mi. Trochę jest zrobione. Przypominajcie mi tutaj, żebym coś więcej zrobił. No i teraz tak sobie, muszę to teraz nadrobić, no. Co jeszcze mamy zrobić? Paczuszka, zaopatrzenie ogrodnictwa. Tak jest. Hortico. Tak, sklep internetowy Hortico. Powiedzmy, że ci się to przyda do wszystkiego. Legendarne produkty. Książka? Tak, książka. No tak jakby książki były dwie, jedna i druga. Może Wielki Reset, czy coś takiego. Ja ściągnę rękawiczki. Czego ja się tak męczę? Dzisiaj mam stół! Proszę, stół! Mamy porządny nożyk. Co my tu mamy? Papier. O kurde, panowie. Najsłynniejsza piła, kurde, najsłynniejsza siekiera. Prawdziwa legenda. Prawdziwa legenda. No możesz sobie na ścianie powiesić No. na przykład. Cyk, cyk. No, gdzieś tu zrobimy uchwyciki. Jak to wagowo czujesz? No trochę trzeba... No Jedną jest, no ręką waga byś jest, trzymał? no nie powiem. Ja mam delikatne ręce, wiecie. Ta jest dla mnie, a ta będzie dla ciebie. O, to tak, o. To jest ciesielska. To na niedźwiedzie, tak? To jest chyba X10. To jest A 10, mniejsza ale to chodziło jest tutaj X25. 10 to co to jest? 10 to znaczy? Co to znaczy? Nie mam pojęcia. Nie wiem. No fajnie to jest, bo jednak na siekierę trzeba uważać, że nie wolno tam ziemię wbijać, bo ona się tępi, nie ma co ukrywać. No to można sobie tu zaczepić, tu w ten, no. Bardzo fajnie. Zawsze chciałem mieć takie siekiery, powiem szczerze. Mówisz i masz. Mówisz, a widzicie, i dalej się spełnia, no. Trzeba się trochę postarać, no. A To tak, co, pasowałoby coś wypróbować? no trzeba było coś sprawdzić, nie? Ty, ciekawe, żeby ten... No zawsze ty miałeś te siekiery, wiesz jakie to były te siekiery. Ja pamiętam taką siekierę, że indory w Niemczech na święta. Fiskarcem? No, tak? Bo chcę tu stół wykonać. O, kurczę, Jak znalazł. jak znalazł. Chcę właśnie tutaj stół, bo tutaj są kartony. No tak, rzeczywiście. Kartony po tych sznurkach. Tak, a to drzwi zwykle położyłem jako stół, ale tu chcę zrobić stół i to mi się przyda. Ta siekierka będzie właśnie wykorzystana. Mam parę takich kątóweczek, zrobimy tu nóżki, coś tamtego, po wierzchu położymy deskę. No i bym chciał blacho to obłożyć. Dobra, idziemy testować. Sprawdźmy to rozłupująco. Jak się sprawdzi. Wezmę rękawice, żebym się nie skaleczył. Ale czym to się skaleczyć jest? No weź lepiej. Każdy ma swoją teraz czynność. Bartek w międzyczasie, jak my zrywamy, to pali w piecach i nakłada drewno. Tylko łeb widać. To jest jego zadanie. Idziemy do klocków i zapraszam do testowania. To chyba trzeba mieć trochę siły, tak? No troszkę trzeba mieć. Przecież wypiłeś dzika. Piasek ci zarasta. O, dzisiaj można robić, no. Wczoraj to myślałem, że zdechnę jeszcze z 10 minut, pewno by trzeba było karetkę wzywać wczoraj. Siekiera jest typowa chyba do rozłupywania, bo właśnie ma tutaj te, bym powiedział, takie kliny. Tam się w sumie na siekierach nie znam. Powiem tak, zostały nam takie sosnowe z robakami, jak zwykle. Wszystko z robakami mamy. Ono czekało na łuparkę, ale ja, jak łuparkę ściągałem, to nie widziałem tych klocków i to tak zostało teraz. A łuparka teraz już jest zagarażowana, no to pewno mi zostanie Fiskars. No zobaczymy. Powiem tak, próbowałem rozbijać zwykłą siekierę to, co mam. Powiem szczerze, że nie bardzo. No nie bardzo mi to szło. Też nie powiem, czy mnie to po to, a ty pójdzie. No takie śmieszne. Kurwa, Krzysiek by... Zobaczymy, nie? No, zobaczymy zaraz. Tak mówię, że to tak za... O kur... Ja pierdykam. Poszło. Ładnie. O, to dużo siły teraz nie użyłem, nie powiem. Bałem się, że aż poleci mnie mocno. Ale idzie. Jakoś widzę rozpoławiasz. Nie, idzie. Powiem, że tak
Nie wiem, też nie chcę, bo mnie szkoda tutaj obucha. O, i cyk. Dobra, następny. O, patrzcie, jak wchodzi jak masło. O, to możemy nie rozbić, bo mięciutki jakiś taki jest. Ktoś się zna trochę na drzewie, to widzi, że to drzewo jest takie już, no tyle, że stoi w klockach. O, patrzcie. O, pięknie. Idzie. O, i daje się. O, mięciutko poszło jak masełko. O, aż odbija. Jakaś galareta. Jakaś galareta. No. Troszkę. O, parę razy uderzyć. Powiem, że teraz to będzie jak najszybciej spalić, bo to jeszcze jak poleży rok, to guzik z tego będzie już. Nawet nie trzeba używać nie wiadomo jakiej siły. Jest różnica, bo mam też taką siekierę, też do rozłupywania, ale ta idzie lepiej. Bo wiadomo, że drewno trzeba po prostu rozbijać, no jak jest świeże, a nie jak już takie zasuszone. Ale też idzie. O. Idzie. No, to się porąbie, nie powiem. Jak ci się To się podoba? wszystko... Nie, fajna. Tak nie wierzyłem zbytnio. O, Fiskars. No ale w sumie nigdy nie miałem w ręku jeszcze. Fajna. Sklep Hortico. Linki w opisie będą do tych siekier. Do tej X25, to jest rozłupująca. Nie Tak. jest największa, bo jest jeszcze większa. A, jeszcze większa? O, Jest X27. ale też. powiem tak, że to nie jest tak, że to ona sama rąbie. Trzeba jednak trochę siły użyć, ale czym świeże drewno, tym lepiej do rozłupania. To widać, jakie to drewno jest, ale w sumie daje radę. Chociaż nie będziemy tu teraz rozłupywać w południe, bo tam największe słońce, ten zestawik poczeka na jakiś wieczór, będzie troszkę chłodniej i porozrobuję. Nie będziemy tutaj ciągnąć tej łuparki. A ta betoniarka jest dość ciężka, bym powiedział, ale po to mamy ciągnik, prawda? A idzie stabilnie i do przodu. Już ja tutaj mamy, może nam nie ucieknie. No, teraz coś urwiemy. I już. I gitara. Jeszcze tu sobie dopompuję powietrza. Wyjadę pierwszy ciągnikiem. Co ja tym ciągnikiem jeszcze miałem robić? Chyba nic. Zobaczę, co tu jeszcze będziemy robić. Ja to ustawię tutaj w tym miejscu, w tym miejscu się ustawi. O, teraz to będzie stękał. O, gdzieś tak. No, dobra. Coś tu się położy. O, złożyska woda. No. To łożysko długo nie wytrzyma chyba. Kurczę, czego ja takiego ustawiłem? Ona miała być nakryta. Dobrze, Krzysiek, powiedziałeś, że miała być. Jedziemy po piach. Gdzieś tu wrzucimy 2 szufle. Dobra. Pomalutku jedziemy. Coś tam może będziecie widzieć, może nie. Dam radę tutaj wyjechać. Nie powinienem, dość szerokie drzwi. Dobra, dajemy potem piach. Nie za głęboko, nie za płytko. Oczywiście pełną szuflę pasowałoby nabrać. Ło, pięknie. Bliżej betoniarki, Krzysiek? Dobra, będzie. Rzucamy, co będzie. Wystarczy szufla? Chyba będzie mało. Dobra, jeszcze jadę po jeszcze jedną szuflę. Niech zostanie, chyba być za mało. Dobra, piasku tyle. Mi się daje, że może starczy. 2 szufle, także tutaj materiał przygotowany. Betoniareczka się tutaj uruchomi. Tę posaczkę trzeba będzie dobrze umyć.
wodą. Ta woda przejdzie właśnie tymi dziurami, to sobie trzeba będzie naszykować myjkę. A ja idę odstawić łyżkę. Oczywiście przygotować się będę musiał na jutro do tytoniu, na zryw kolejny, czyli 3. kontener. A co jeszcze będę robił? Muszę jeszcze uporządkować suszarnię. 3. komorę, bo 4. tylko wieszaki. O, jakieś tu elementy z tego, z opryskiwacza stoją, no to się wyniesie. A w 3. to mamy troszeczkę bałaganu. Co my tu mamy? Drodzy, oczywiście wieszaki, nie widać. Wieszaki tutaj paletem, także ja tutaj muszę to posprzątać, pozamiatać i przygotować się na jutrzejszy dzień. Także w tym odcinku kończę do następnego.